Tajlandzka Pattaja przeciętnemu Europejczykowi kojarzy się z nocnym życiem, wszelakimi rozrywkami i seks turystyką. I jest to skojarzenie całkiem słuszne. Pattaja taka właśnie jest, kolorowa, gwarna, pachnąca orientalną kuchnią i pełna par, które mogą wzbudzać kontrowersje. Innym nieco kontrowersyjnym tematem jest trzecia płeć, tak zwani ladyboye. Można ich spotkać nie tylko w najsłynniejszej w mieście ulicy Rozpusty Walking Street, ale też na bazarach, w sklepach, w restauracjach. Wydaje się, że Tajowie taki stan rzeczy tolerują w pełni. Jest to część ich społeczeństwa i część ich kultury. Zdecydowanie gorzej znoszą to europejscy panowie. Pewnie nie jeden z nich padł ofiarą zalotów takiego ladyboya, a być może nawet gorzko się rozczarował na swojej randce. Ale nie o tym tu będzie. Pattaja to przede wszystkim wakacyjny kurort i jak każdy kurort żyje własnym rytmem, budzi się późnym popołudniem i zasypia wczesnym rankiem. Większość hoteli, restauracji, ulicznych straganów z jedzeniem, barów, pubów czy klubów zlokalizowana jest przy nadmorskim deptaku i plaży. Tutaj też znajdziesz mniejsze i większe bazary, a na ulicznych straganach z jedzeniem spróbujesz prócz wszelakich pyszności również smażonych insektów do wyboru, do koloru, koniki polne, żuczki, larwy, pajączki i chrząszcze. Pattaja, podobnie jak egipska Hurgada, wyrosła dzięki rozwijającej się turystyce z niewielkiej wioski rybackiej na całkiem spore miasto, zwane też w niektórych kręgach Rivierą Tajską. W latach 60. XX wieku szukający wypoczynku po walkach w Wietnamie amerykańscy żołnierze trafili na Pattaję i to zapoczątkowało rozwój turystyki w tych regionach. Obecnie Pattaja jest ponad 100-tysięcznym nowoczesnym miastem i jednym z najsłynniejszych kurortów w całej Azji. Cieszy się niesłabnącą popularnością wśród turystów z całego świata. Ma w swej ofercie szeroką gamę różnego rodzaju atrakcji, od pięknych plaż, sportów wodnych, przez bazary, skanseny, świątynie, aż po rozpustne życie nocne. Pattaja to także pyszne jedzenie. O tym, że kuchnia tajska jest pyszna, nie trzeba nawet mówić. Każdy, tylko kto miał okazję spróbować, wie, jaką paletą smaków się charakteryzuje. Sztandarowe danie tom yum na kokosowym mleku, papaja salad i pad thai to pierwsze posiłki, jakie zjadłam zaraz po wyjściu z samolotu. Amatorzy owoców morza także mają w czym wybierać. Świeże aż do bólu, w większości wciąż żywe czekają na potencjalnych smakoszy. Kraby, krewetki, jeżowce, ośmiornice i inne takie, których nazw nie znam i szczerze przyznam, że nie wszystkiego z tej oferty spróbowałam. A teraz przejdźmy do atrakcji. Spacerując wieczorem po najsłynniejszej ulicy w mieście, Walking Street, nie sposób się odgonić od naciągaczy proponujących wstęp na ping-pong show. Dla niewtajemniczonych wyjaśniam, ping-pong show nie ma nic wspólnego z popularną grą. Jedynym elementem wspólnym są małe białe piłeczki, które w tym przypadku są upychane przez młode, roznegliżowane lub całkiem nagie panie w miejsca intymne, po czym w erotycznym tańcu wypychane siłami natury w stronę widowni. Tajlandia to także raj dla zakupoholików. Tutaj można nabyć wszystko w atrakcyjnych cenach, od podrobionej elektroniki przez markowe ciuszki po całkiem dobrej jakości wyroby jubilerskie. Bazary oszałamiają ilością towarów, wzorów i kolorów. Podobny asortyment można znaleźć w centrach handlowych. Niektóre galerie sprzedają tylko oryginalne produkty, a inne pełne są słynnych, chyba na cały świat, tajlandzkich podróbek. To tutaj większość Rosjan nabywa swoje Louis Vuitton bags i większość Europejczyków sportowe koszulki z logiem swojej ulubionej firmy.
Tajlandia jest też pierwszym państwem południowo-wschodniej Azji, które w 2022 roku zdecydowało się na legalizację posiadania i użytkowania i handlu konopiami. Tak więc teraz w krainie uśmiechu można bez żadnych konsekwencji uprawiać, sprzedawać i spożywać konopie w powstałych jak grzyby po deszczu małych coffee shopach. Ta gałąź gospodarki bardzo prężnie się rozwija. W kawiarenkach można kupić zarówno susz, jak i gotowe jointy. Pattaya to wciąż rozwijające się miasto. Po pandemii, która miała ogromny wpływ na życie lokalnej ludności, utrzymującej się tu głównie z turystyki, powoli podnosi się z kolan. Krokodyl z grilla to nieco kontrowersyjne danie dla przeciętnego Europejczyka, ale my skusiliśmy się na niewielką porcyjkę. Dla mnie krokodyl smakuje jak kurczak, choć samo mięso jest nieco bardziej twarde i w moim odczuciu lekko gumiaste. Podobno Tajlandia, borykając się z niedoborem wieprzowiny na rynku, powróciła do masowej hodowli krokodyli na farmach, co ma nieco poprawić podaż mięsa. Najpopularniejszym środkiem transportu w kurorcie są bez wątpienia tuk-tuki i nieco większe odkryte pick-upy z zadaszeniem i ławkami. Przejazdy są tanie, ceny można negocjować bezpośrednio z kierowcami. Płaci się gotówką do ręki kierowcy. Samo miasto żyje głównie wieczorem i nocą. Po zmroku, kiedy zapalają się światła lamp i neonów, wygląda o niebo lepiej niż za dnia. W nocy nie widać tak wyraźnie drobnych niedoskonałości miejskiej architektury, walających się na ulicach śmieci, rynsztoków i takich tam typowo azjatyckich klimatów. Ten, kto był w Azji Południowo-Wschodniej, ten wie, o czym mówię. Choć muszę szczerze przyznać, że w wielu rozwiniętych azjatyckich krajach jest naprawdę czysto, a w tych rozwijających się ma się na lepsze, jest czyściej. Terminal 21 to na co dzień luksusowe centrum handlowe, a my mieliśmy szczęście trafić na odbywający się po centrum festiwal smaków. Uczta dla podniebienia, ogromna ilość food trucków serwujących wszelakie pyszności kuchni azjatyckich i wielu innych kuchni z całego świata. Wydarzenie to jest jak ogromny kulinarny tygiel, w którym każdy koneser pysznego jedzenia znajdzie coś dla siebie. A wracając do samego centrum handlowego, jest ciekawie urządzone w stylu międzynarodowego lotniska. Tutaj nie znajdziesz tanich podróbek, tu są tylko butiki najróżniejszych światowych marek i jak to zwykle w centrach handlowych bywa, całe pasaże restauracji i kawiarenek.
I tym sposobem upchnęłam w 10 minutach mojej opowieści najważniejsze atrakcje miasta, miejsca, które warto odwiedzić i które polecam. Niemniej jednak zachęcam do odkrywania na własną rękę również tych mniej turystycznych miejsc, zakamarków miasta, gdzie toczy się lokalne życie. A samo życie nocne, no cóż, jakie jest, każdy chyba wie. Tu mój komentarz jest zbędny, tak więc do zobaczenia wkrótce.